Witajcie. Dziś przedstawię Wam kompleksową, opartą na twardych fundamentach analizę i prognozę tego, co będzie działo się na polskim rynku mieszkań, zarówno w ciągu najbliższych 6 miesięcy, taka krótkoterminowa prognoza, jak i w średnim okresie 2-3 lat. I tę prognozę zrobię w ten sposób, że najpierw przeanalizuję podstawowe dane związane na przykład z budownictwem, zarobkami, inflacją, nastrojami konsumenckimi i pokażę, jak wpływa na rynek nieruchomości i perspektywy zarówno inwestora, jak i osoby, która chce kupić mieszkanie na własne potrzeby, ten właśnie czynnik, a potem przedstawię taką analizę zbiorczą. Mam nadzieję, że ta audycja niektórym otworzy oczy i będziecie wiedzieli, jak działać na rynku mieszkań, jak podejmować decyzje. A jeżeli w ogóle interesują Was trendy na rynku nieruchomości, zmiany w prawie, jak to wszystko wpływa na Wasze życie, Waszą sytuację gospodarczą, subskrybujcie ten kanał, piszcie nam w komentarzach pytania, propozycje nowych tematów, opinie o swoich własnych rynkach nieruchomości, koniecznie podając ich lokalizację, to jest istotne. Zapraszam również na stronę symen24.pl, gdzie znajdziecie nasze audycje wzbogacone o dodatkowe dane. Zapraszam do wspierania nas na serwisie Patronite albo na kanale YouTube. Wspierający zawsze dostają jakieś ekstra treści, warto zatem być wspierającym. No i cóż, zaczynamy. Dla porządku jeszcze raz przypomnę, jak ta audycja będzie skonstruowana. Najpierw będę omawiać po kolei pojedyncze czynniki, pokazując ich stan obecny oraz wskazując na konsekwencje dla rynku nieruchomości, w szczególności dla osób kupujących mieszkania na własne potrzeby lub dla inwestorów na rynku nieruchomości. I być może słuchając tej audycji pomyślicie sobie, że jedne wnioski przeczą drugim. Dlatego też na końcu przedstawię całościową analizę i perspektywę dla rynku nieruchomości w takim krótkim 6-miesięcznym terminie i takim średnim 2-3-letnim terminie, która uwzględni i jakoś będzie chciała też pogodzić różnice. Zacznę od zaprezentowania Wam i przeanalizowania informacji o liczbie rozpoczynanych budów nowych mieszkań oraz o liczbie uzyskiwanych pozwoleń na te mieszkania i to zarówno w postaci słupków pokazujących narastająco te liczby w danym roku, jak i w takiej linii łamanej, która pokazuje to, co dzieje się miesiąc do miesiąca. Na tym wykresie widzicie liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto, to jest kolor niebieski i zielony, oraz liczbę wydanych pozwoleń na budowę, czyli kolor zielony i czarny, od stycznia 2019 do lutego 2025. I to są, jak wspomniałem, już dane miesięczne, jak i dane narastająco rocznie. Co widzimy? Widzimy przewagę pozwoleń nad rozpoczynanymi budowami. Przez niemal cały analizowany okres liczba wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań przewyższa liczbę mieszkań faktycznie rozpoczynanych w danym okresie. Różnica ta pogłębia się wyraźnie na przykład w 2024 roku, sugerując rosnącą rezerwę nierozpoczętych jeszcze inwestycji, które mogą w przyszłości wejść na rynek. Widzimy też niemal rekordową liczbę pozwoleń w 2024 roku i to ich jest ponad 300 000, licząc narastająco we wszystkich zakresach budowania, we wszystkich formach budowania. To może oznaczać potencjalnie dużą podaż nowych mieszkań w kolejnych latach, gdy inwestorzy zdecydują się uruchomić te projekty. Widzimy też niższą dynamikę rozpoczynanych budów nowych mieszkań w ostatnich miesiącach. Co prawda, zazwyczaj
ten okres zimowy jest takim okresem zastoju, spadku na budowach, no ale od końca 2024 do początku 2025 ten spadek jest, no powiedziałbym, dość widoczny, więcej czasami czy bardziej widoczny niż we wcześniejszych okresach, co może sugerować ostrożność inwestorów wobec przyszłej sytuacji rynkowej lub trudności z finansowaniem inwestycji. Jakie są tego konsekwencje dla rynku nieruchomości? Dla inwestorów oznacza to wysoki potencjał przyszłej podaży mieszkań. Duża liczba wydanych, a jeszcze niezrealizowanych pozwoleń na budowę może oznaczać, że rynek w przyszłości nasyci się ofertą nowych mieszkań, co może spowodować trudności ze sprzedażą oraz spadek cen mieszkań w średniookresowej perspektywie. Potrzeba też analizować rynki lokalne, popyt na rynku lokalnym i to jest ważne dla inwestorów przed uruchomieniem nowych projektów. Powinni oni bardzo dokładnie ocenić lokalny potencjał rynku, aby uniknąć nadpodaży mieszkań, szczególnie w mniej atrakcyjnych lokalizacjach. Co to oznacza dla osób kupujących mieszkania na własne potrzeby? Korzystna sytuacja z punktu widzenia przyszłej podaży. Duża liczba pozwoleń może zapowiadać większą dostępność mieszkań na rynku w perspektywie kolejnych 2-3 lat, co może oznaczać lepszą pozycję negocjacyjną kupujących i potencjalny spadek cen mieszkań lub przynajmniej zatrzymanie ich wzrostu. Może to też oznaczać ryzyko opóźnień i problemów realizacyjnych. Mimo wysokiej liczby pozwoleń, niższa liczba rozpoczętych inwestycji sugeruje ostrożność deweloperów lub potencjalne ich problemy z realizacją, np. z dostępem do finansowania, wysokimi kosztami budowy czy też niedoborem siły roboczej. Podsumowując, według tego wskaźnika, tych danych, obecny stan rynku charakteryzuje się dużą liczbą budów rozpoczętych w 2024 roku, co sugeruje też przyszły wzrost podaży mieszkań. Dla inwestorów oznacza to konieczność ostrożności i przemyślanej selekcji lokalizacji oraz projektów. Dla osób poszukujących mieszkania na własne potrzeby może to być okazja do lepszych warunków zakupu i większej dostępności mieszkań w najbliższych latach, ale przypominam, że sama końcówka tego okresu pokazuje już takie obawy niektórych inwestorów, o czym zresztą będzie mowa w dalszej części audycji. Kolejny wykres prezentuje udział dwóch głównych form budownictwa w ogólnej liczbie rozpoczynanych budów mieszkań w Polsce od 2014 do lutego 2025. Budownictwa indywidualnego, to te niebieskie słupki, i budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem, to te czerwone słupki. Nie ma na tym wykresie tego tak ostatnio lansowanego budownictwa społecznego, bo po prostu, jak widzicie, odsetek, bo to co brakuje do setki, to jest właśnie to budownictwo społeczne, mniej więcej w przybliżeniu, no jest po prostu niewielki i jego wpływ na rynek nieruchomości na razie jest nieistotny. Nawet trzykrotne zwiększenie tego budownictwa społecznego nie spowoduje jakiegoś jego ogromnego udziału w rynku mieszkań. Na tym wykresie widzimy wyraźny wzrost znaczenia budownictwa na sprzedaż i wynajem. Od 2014 roku nastąpił istotny ilościowy wzrost udziału budownictwa na sprzedaż lub wynajem. Od 47% w 2014 do 69,6% w lutym 2025. Obserwujemy stale rosnącą dominację rynku deweloperskiego, który systematycznie zwiększa swój udział. Analogicznie widzimy spadek udziału budownictwa indywidualnego. W 2014 roku budownictwo indywidualne stanowiło jeszcze ponad 50%, a w roku 2025 w ciągu pierwszych 2 miesięcy udział ten spadł poniżej 30%. To wyraźnie pokazuje,
że coraz mniej osób decyduje się na budowę własnego domu, preferując mieszkania od deweloperów. Jakie są tego konsekwencje dla rynku nieruchomości, dla inwestorów? Dynamicznie rośnie rola deweloperów. Rynek nieruchomości staje się w dużej mierze rynkiem inwestycyjnym, na którym dominują mieszkania budowane komercyjnie, głównie pod wynajem lub sprzedaż. Zwiększenie konkurencji w sektorze mieszkaniowym może doprowadzić do większej presji na jakość inwestycji oraz ceny mieszkań. Powstaje też potencjalne ryzyko nadpodaży mieszkań. Po prostu rosnący udział mieszkań inwestycyjnych zwiększa ryzyko lokalnych nadwyżek podaży, zwłaszcza w miejscach o dużej liczbie nowych inwestycji albo w miejscach z kiepską demografią, o czym było wiele w naszych audycjach. Dla osób kupujących mieszkania na własne potrzeby większa dostępność mieszkań od deweloperów oznacza, że będą mieli większy wybór na rynku pierwotnym, co może być korzystne przy negocjacjach cenowych lub uzyskaniu atrakcyjniejszych warunków zakupu i to także pośrednio później na rynku wtórnym. Też tak może być. Ryzyko standaryzacji oferty jednak następuje, bo przy dominacji dużych deweloperów oferta może stać się bardziej standardowa niż jest dzisiaj, co może ograniczać dostępność mieszkań spełniających specyficzne potrzeby indywidualnych klientów i trzeba powiedzieć, że już dziś widzę na przykład w komentarzach, zresztą audycja jest też na ten temat, że brakuje gdzieniegdzie dużych, ale dobrych mieszkań. Zresztą ogólnie rzecz biorąc, wielu deweloperów w pogoni za pieniądzem i za budowaniem i możliwością sprzedaży jak najlepiej, po jak najlepszej cenie metra kwadratowego, często też budują mieszkania w gorszym standardzie albo nie dostarczają czegoś jak komórka lokatorska itp. itd. No tak to się dzieje niestety. Paradoksalnie skutkiem tego może być również potencjalny wzrost cen mieszkań w dłuższej perspektywie, bo silna pozycja firm deweloperskich może skutkować utrzymaniem cen mieszkań na wyższym poziomie, choć wzrost podaży może chwilowo ograniczyć ich tempo wzrostu lub wręcz spowodować korektę cenową w pewnych segmentach rynku. Podsumowując ten fragment, mogę powiedzieć, że dominująca pozycja budownictwa na sprzedaż lub wynajem wskazuje na rosnącą komercjalizację rynku mieszkaniowego w Polsce. Dla inwestorów jest to środowisko atrakcyjne, choć wymagające starannego zarządzania ryzykiem nadpodaży. Dla osób kupujących na własne potrzeby oznacza to większy wybór, ale jednocześnie może to spowodować sytuację niepasującą, utrudniającą życie osobom poszukującym niestandardowych rozwiązań mieszkaniowych. Na tym wykresie widzimy bardziej szczegółowe porównanie liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz wydanych pozwoleń z podziałem na dwie kategorie. Indywidualne to te niebieskie i jasno-niebieskie słupki, a te na sprzedaż lub wynajem to czerwone i jasno-czerwone słupki. Nie powtarzając informacji z poprzednich wykresów, można powiedzieć, że widzimy dynamiczny wzrost inwestycji na sprzedaż lub wynajem i liczba pozwoleń wydanych na budownictwo te inwestycyjne przewyższa znacznie liczbę rozpoczętych inwestycji, co widać szczególnie w latach 2021 i 2024, co sugeruje duży potencjał podaży nowych mieszkań w przyszłości. Widzimy też oczywiście wspomniany wcześniej spadek popularności budownictwa indywidualnego. Nie dość, że to budownictwo indywidualne traci swój procentowy udział w rynku, to jeszcze od 2021 roku liczba takich mieszkań budowanych indywidualnie maleje, co oznacza taki trend zmniejszającego się zainteresowania tą formą budowy. Widać też, że różnica między liczbą pozwoleń a rozpoczętych budów w segmencie indywidualnym wygląda trochę inaczej niż u deweloperów, a może to też wynikać na przykład z problemu w ogóle z kosztami budowy, trudniejszym dostępem do finansowania lub zmniejszeniem preferencji indywidualnych budowniczych, co po prostu oznacza, że to budownictwo
jest już robione tylko przez tych, którzy są mocno zdecydowani zacząć się budować. Widzimy też, że rok 2024 był rokiem niemal rekordowej aktywności budownictwa mieszkaniowego przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem. Przy wciąż trwającym spadku aktywności w budownictwie indywidualnym. Jakie są tego konsekwencje dla rynku nieruchomości? Dla inwestorów znowu powtarza się ryzyko nadpodaży mieszkań deweloperskich. Duża liczba wydanych, a jeszcze nie zrealizowanych pozwoleń na budowę może skutkować w przyszłą nadpodażą mieszkań, co może też negatywnie wpływać na rentowność nowych projektów, szczególnie w słabszych lokalizacjach. Wskazuje to też na potrzebę selektywności inwestycyjnej. Inwestorzy powinni obecnie bardzo ostrożnie analizować lokalny popyt oraz przyszłe trendy, aby uniknąć sytuacji, w której będzie trudno sprzedać lub wynająć mieszkanie po zakładanych obecnie cenach. Dla osób kupujących mieszkania na własne potrzeby oznacza to potencjalnie lepsze ceny mieszkań w przyszłości. Wysoka aktywność deweloperów, szczególnie w segmencie mieszkań na sprzedaż lub wynajem, może doprowadzić do większej konkurencji na rynku, dając możliwość lepszych warunków cenowych dla osób planujących zakup mieszkania, ale musicie pamiętać też, że deweloperzy również przyglądają się tym wykresom i mogą po prostu zacząć ograniczać swoją produkcję, wstrzymywać projekty. Między pozwoleniem a rozpoczęciem budowy może upłynąć 3 lata i w tym czasie nie tracisz pozwolenia na budowę. Dla osób też kupujących mieszkania na własne potrzeby ta sytuacja oznacza ograniczenie dostępności, a właściwie świadczy o ograniczeniu dostępności budownictwa indywidualnego. Po prostu może oznaczać też, że ta budowa indywidualna jest trudniejsza, albo że po prostu wolimy korzystać z oferty deweloperów. Dla rynku jako całości ta sytuacja oznacza dominację rynku deweloperskiego. I ten rynek mieszkaniowy w Polsce, jeżeli ta sytuacja będzie trwała dalej, będzie coraz bardziej dominowany przez profesjonalne podmioty, które będą miały kluczowy wpływ na kierunek rozwoju rynku mieszkaniowego. Możliwa jest też przyszła korekta cen w przypadku realizacji dużej liczby inwestycji z obecnie zgromadzonych pozwoleń. Wtedy rynek będzie mógł doświadczyć okresowej korekty cenowej, szczególnie w lokalizacjach o niższym popycie. A ja już w wielu audycjach Wam pokazywałem, jak przepływa, jak migruje ludność w Polsce i w wielu miejscowościach po prostu mamy z tym, że ludzie opuszczają te miejscowości. Podsumowując, obecnie widzimy dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Dla inwestorów będzie kluczowa ostrożność, precyzyjny wybór inwestycji, a kupujący być może doczekają się zwiększonej konkurencji między deweloperami. Dla porządku pokażę Wam kolejny wykres, na którym widzimy liczbę rozpoczynanych nowych budów od 2014 do lutego 2025, także z podziałem na formy budownictwa. Ogółem to te niebieskie słupki, budownictwo indywidualne czerwona linia, budownictwo na sprzedaż lub wynajem żółta linia. I tutaj już poruszę tylko takie główne wnioski z tego wykresu. Zwróćcie uwagę na wzrost i spadek aktywności deweloperskiej. Po dynamicznym wzroście liczby mieszkań na sprzedaż lub wynajem, który osiągnął szczyt 2021, ponad 166 tysięcy mieszkań, był spadek w latach 22-23 i gwałtowny, potężny wzrost w 2024 roku, ale początek 2025 przynosi gwałtowny spadek aktywności deweloperskiej. Do lutego wydano zaledwie 23,5 tysiąca mieszkań rozpoczętych, co może oznaczać nagłą ostrożność rynku lub też w ogóle reakcję na pogarszające się warunki ekonomiczne. Na rynku indywidualnym widać konsekwentny spadek, zjazd w dół, przerażają nas koszty budowy, inflacja, droższe kredyty. Podsumowując, mamy ogólny wzrost aktywności na rynku budowy mieszkań w takim dłuższym okresie, ale początek 2025 wskazuje na istotne zmniejszenie liczby nowych inwestycji,
co może sugerować większą ostrożność lub trudniejsze warunki na rynku. Ja wiem, że styczeń i luty to w ogóle nie są miesiące takie, w których bardzo chętnie zaczynamy budowę, ale jednak jest to poziom niższy niż był rok temu. Co to mówi o rynku nieruchomości? Przede wszystkim dla inwestorów powstaje większe ryzyko krótkoterminowe. Nagły spadek aktywności na początku 2025 może sygnalizować obawy inwestorów o przyszłą rentowność projektów, wysokie koszty budowy, trudniejszy dostęp do finansowania lub spodziewaną mniejszą zdolność nabywczą klientów. Zwróćcie uwagę na to, co powiedziałem teraz. Trzeba też oczywiście zwrócić uwagę na cykliczność rynku, okresy wzrostu i korekty i to wymaga ostrożnego podejścia, w szczególności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w dłuższym okresie. Mamy też taką potencjalną przyszłą stabilizację lub korektę cen. Mniejsza liczba rozpoczętych mieszkań może w przyszłości ograniczyć podaż, stabilizując lub nawet podnosząc ceny mieszkań w średnim okresie. Jednak w sytuacji wcześniejszej dużej liczby rozpoczętych nowych budów w roku 2024 ryzyko lokalnych spadków cen jest realne. Dla osób kupujących mieszkania na własne potrzeby mniejsza liczba nowych projektów w krótkim okresie może zmniejszyć wybór mieszkań na rynku pierwotnym na przełomie 2025-2026, bo to będzie prowadziło do ograniczonej podaży nowych mieszkań. Jednak mogą się też pojawić okazje cenowe w krótkim okresie, bo może to działać w ten sposób, że spadek liczby rozpoczynanych inwestycji może zmotywować deweloperów do sprzedaży istniejących zapasów mieszkań z wcześniejszych projektów na lepszych warunkach cenowych. Może też wystąpić długoterminowa stabilizacja cenowa. Zmniejszona liczba nowych inwestycji może ustabilizować ceny mieszkań na rynku wtórnym i pierwotnym, co dla kupujących też może być korzystne w średnim i długim okresie, szczególnie gdy inflacja oraz warunki kredytowe będą sprzedające. Podsumowując, obserwowany spadek aktywności w rozpoczynanych inwestycjach mieszkaniowych w pierwszych miesiącach 2025 i pod koniec 2024 jest istotnym sygnałem o możliwej, podkreślam możliwej, krótkoterminowej korekcie lub stabilizacji rynku. Inwestorzy powinni być bardziej ostrożni, wybierać projekty o silnych fundamentach, dobra lokalizacja, dobra jakość, dobra cena. Kupujący mieszkania mogą w krótkim okresie napotkać mniejszą ofertę nowych mieszkań, ale jednocześnie mogą znaleźć korzystne cenowo propozycje na rynku pierwotnym ze względu na wcześniejszą dużą podaż mieszkań. Odrywimy się na chwilę od budownictwa mieszkaniowego i spójrzmy się, jak wygląda sytuacja finansowa Polaków. Na tym wykresie widzicie porównanie dynamiki zmian przeciętnych wynagrodzeń, kolor niebieski oraz inflacji. Kolor czerwony, te wynagrodzenia to są przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W ujęciu rok do roku tę dynamikę pokazujemy. Widzimy, że po takim wystrzale inflacja spadła, po czym znowu niestety trochę wzrosła i ostatnio się ustabilizowała. Widzimy też, że w ostatnich wynagrodzeniach te przeciętne wzrosty wynagrodzeń maleją, co wskazuje, że zmienia się relacja między wynagrodzeniami a inflacją. Nadal jednak trzeba zaznaczyć, że te przeciętne wynagrodzenia, przynajmniej w sektorze przedsiębiorstw, rosną bardziej niż inflacja. To oznacza realny wzrost płac. Teoretycznie dla osób kupujących mieszkania na własne potrzeby oznacza to poprawę ich zdolności kredytowej i realny wzrost siły nabywczej. Dla inwestorów może to sygnalizować natomiast możliwość zwiększenia popytu, bo stabilizacja inflacji na niższym poziomie w połączeniu z nadal jednak wysokim dodatnim wzrostem wynagrodzeń sprzyja poprawie sentymentu na rynku nieruchomości, ale też to powinno sugerować ostrożność przy wycenie inwestycji, bo pomimo poprawy czy też dobrej tej relacji ciągle szybciej rosnących zarobków niż inflacja, spowolnienie dynamiki wynagrodzeń może
ograniczyć skalę dalszego wzrostu cen nieruchomości. Inwestorzy powinni być świadomi, że potencjał wzrostu cen nieruchomości naprawdę może być umiarkowany. Krótko mówiąc, dla rynku nieruchomości jako całości ta sytuacja może prowadzić do stabilizacji cenowej lub umiarkowanego wzrostu pod warunkiem, że ten realny dochód gospodarstw domowych pozostanie dodatni, a inflacja będzie niska. A jeszcze chciałem podać, że w tym koszyku inflacyjnym to nie są uwzględniane nasze wszystkie wydatki i może się okazać, że niby teoretycznie na papierze zarabiamy lepiej, tylko że nie jesteśmy w stanie więcej odkładać. Tak też może być i zaraz pokażę też nastroje konsumenckie, ale jeszcze wracając do rynku nieruchomości, może też te dane, które przedstawia ten wykres, wskazywać na zmianę preferencji zakupowych, bo w warunkach umiarkowanego wzrostu wynagrodzeń klienci mogą preferować mniejsze, bardziej przystępne cenowe mieszkania, co może wpłynąć na strukturę popytu. Wracając do tych nastrojów konsumenckich, to przedstawię Wam dwa wskaźniki publikowane przez GUS. Jeden to jest taki bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, a drugi to jest wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej. Same nazwy mówią w zasadzie, co on pokazuje, to znaczy bieżący to jest ten, jak my oceniamy swoją sytuację dziś, a wyprzedzający to jest, jak spodziewamy się, że nasza sytuacja będzie wyglądała w najbliższej przyszłości. No i tak, w marcu 2025 ten bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej pogorszył się do okresu minus 15,2 punkta. To jest spadek o 0,4 punkta procentowego względem poprzedniego miesiąca i 2,9 punkta procentowego względem marca 2024. Pogorszenie obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych oraz obecnej przyszłej sytuacji ekonomicznej sugeruje w ogóle, że konsumenci będą ostrożniejsi w ocenie swojej sytuacji, ale też w podejmowaniu decyzji zakupowych. Natomiast ten wyprzedzający wskaźnik poprawił się do poziomu minus 9,8%. Jednak zaznaczam, że oba te wskaźniki są ciągle na ujemnych poziomach, co oznacza, że nastroje raczej są negatywne. Co to oznacza dla inwestorów na rynku nieruchomości? Oni powinni zauważyć, że konsumentów w krótkim terminie raczej cechuje ostrożność. I to też będzie wpływało z pewnością na popyt nieruchomości, który może być ograniczony. Inwestorzy powinni uwzględniać potencjalne trudności sprzedaży mieszkań w krótkim okresie oraz ewentualnie rozważyć strategie cenowe, jakieś dodatkowe promocje, rozmaite sposoby na znalezienie nabywców. Jeżeli chodzi o dłuższy termin, to wygląda to trochę bardziej optymistycznie. Wzrost wskaźnika wyprzedzającego oznacza, że konsumenci zaczynają patrzeć w przyszłość z umiarkowanym optymizmem, ale tak jak powiedziałem, zaczynają patrzeć. To nie znaczy, że patrzą, bo przypominam, że ten wskaźnik ciągle jest ujemny. Dla osób kupujących mieszkania na własne potrzeby, to, że inni patrzą obecnie na rynek pesymistycznie, może oznaczać, że jeżeli ich stać, to jest to właśnie dla nich dobra okazja do negocjowania cen z osobami sprzedającymi mieszkania, czy to na rynku wtórnym, czy na rynku pierwotnym. Dlatego, że jest to po prostu moment, w którym mają mniej konkurentów po stronie popytowej, bo skoro wiele osób uważa swoją obecną sytuację za nie najlepszą, to trudno, żeby te osoby podejmowały akurat teraz decyzję o zakupie mieszkania. Jak widać, nigdy nie ma jednej rady dobrej dla każdej osoby znajdującej się na rynku. Ogólnie rzecz biorąc, te nastroje wskazują dla rynku nieruchomości, że może nastąpić jakieś krótkotrwałe spowolnienie, natomiast przyszłość może przynieść ożywienie, ale to ożywienie w jakimś dopiero dłuższym okresie, nie jutro. Natomiast wszyscy deweloperzy, firmy, inwestorzy powinni wykorzystać ten okres do optymizacji oferty i przygotowania się na ewentualne przyszłe
wzrosty popytu. Wszystko to jednak oznacza, szczególnie dla deweloperów, dla inwestorów, że powinni skoncentrować się na projektach z mocnymi takimi podstawami wynikającymi z potrzeby budowania nowych mieszkań, czy też kupowania nowych mieszkań w danych nieruchomościach i dostosowaniem swojej oferty do potrzeb obecnie kupujących. Przechodząc do podsumowania tej analizy oraz wskazania perspektyw polskiego rynku nieruchomości, pokażę Wam jednocześnie wykresy cen albo indeksów cen nieruchomości, które znacie z naszych poprzednich audycji. To będą wykresy zarówno cen transakcyjnych, jak i cen ofertowych z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia inflacji, ale nie będę ich omawiał szczegółowo, no bo one już były wcześniej omówione we wcześniejszych audycjach. Potężne omówienie jest także dla naszych patronów na serwisie Patronite. Proszę tam sobie to obejrzeć. Natomiast przedstawię, co z tego wszystkiego wynika zbiorczo. Po pierwsze, patrząc się na ceny mieszkań, widzimy, że po okresie długiego wzrostu nastąpiło istotne ochłodzenie, a wręcz możemy mówić o jakiejś korekcie. Co prawda niektórzy mówią, co to jest spadek na przykład o 6%. Oni powiedzą, że korekta będzie wtedy, kiedy ceny spadną o 20% lub 30%. Posłuchajcie, rynek nieruchomości nie reaguje z dnia na dzień. Zazwyczaj nie reaguje z dnia na dzień. Te spadki są powolne i wykażcie jakąś cierpliwość. Natomiast każda obniżka jest jakąś korektą i mamy ją widoczną. Co prawda trzeba pamiętać, że rynki działają lokalnie, więc każdy rynek będzie zachował się inaczej, a ponadto, że są segmenty nieruchomości, których teraz niewiele osób chce, a są takie, które nadal mają niedobory w podaży. Widzimy też, że dynamika wzrostu wynagrodzeń słabnie, ale jest wciąż realnie pozytywna, wyższa od inflacji, a poprawa siły nabywczej, chociaż umiarkowana, może zwiększyć zdolność kredytową klientów. Aktywność budowlana i samo budownictwo coraz bardziej polega na deweloperach i można powiedzieć, że mieliśmy bardzo dużą tą aktywność w 2024 roku, ale w ostatnich kilku miesiącach, łącznie z początkiem 2025, nastąpiło dość mocne spowolnienie w nowych projektach. Natomiast liczba wydanych pozwoleń na budowę, choć też spadająca ostatnio, nadal jest duża, co oznacza, że w przyszłości te budowy mogą ruszyć. Na to wszystko nakładają się nastroje konsumenckie, niby trochę lepsze, ale generalnie rzecz biorąc negatywne. Wnioski dla rynku nieruchomości są następujące. W takiej krótkoterminowej perspektywie na najbliższe 6 miesięcy, no to raczej bardzo prawdopodobna jest dalsza korekta cen mieszkań, prawdopodobna kontynuacja spadku lub stabilizacja na niższym poziomie właśnie z powodu tej nadchodzącej podaży mieszkań oraz niskich nastrojów. Będzie też mniejsza liczba nowych inwestycji, no bo tutaj widzimy ostrożność deweloperów, niskie nastroje konsumentów, spadek liczby nowych transakcji, wielki wysyp ofert, o którym mówiliśmy w poprzednich audycjach. Wszystko to może spowodować, że ci, którzy chcą kupować teraz mieszkania, będą mieli pole do negocjacji, do dużych negocjacji. W takiej trochę dłuższej perspektywie, czyli od 6 miesięcy do 2-3 lat, może nas czekać stopniowe odbicie popytu. Wskazuje na to poprawa tych nastrojów przyszłej ufności konsumenckiej, realny wzrost wynagrodzeń nadal trwający, spodziewana stabilizacja inflacji. Natomiast inwestorzy powinni zdecydowanie myśleć, w co inwestują, wybierać lokalizacje z solidnymi fundamentami ekonomicznymi i demograficznymi, unikając miejsc zagrożonych nadpodażą, a także unikając sektorów rynku nieruchomości zagrożonych nadpodażą. Możemy też liczyć się z jakąś powolną poprawą sytuacji kredytowej, ale do tego jest potrzeba to, żeby inflacja nam nie wystrzeliła w górę i może w przyszłości będzie
łagodzona polityka Rady Polityki Pieniężnej, kredyty będą tańsze, a to będzie z pewnością wspierało popyt na mieszkania. Jednak nie łudźmy się, że obniżenie kredytów czy też stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej na przykład o 0,25 punkta procentowego spowoduje rewolucję na tym rynku. Dla inwestorów też pojawiają się nowe szanse, no bo po pierwsze powiedziałem, że trzeba być ostrożnym, ale też mogą pojawić się możliwości przejęcia projektów po obniżonych cenach od innych inwestorów, którzy mogą dziś mieć problemy ze sprzedażą mieszkań ze względu na dużą konkurencję, na presję cenową, no w ogóle na to, że nie przemyśleli dobrze swojej inwestycji. I inwestorzy też powinni pamiętać, że na takim słabnącym rynku pierwsi z takiego rynku wypadają ci, którzy są mniej majętni, czyli ci, którym oferowano mieszkania o umownie powiedzmy niższej jakości, chociaż to jest bardzo ogólne twierdzenie, bo tu nawet nie chodzi o jakość wykonania budynku, tylko na przykład o całość tej inwestycji, w tym również o jej lokalizację. Budynki tak samo wybudowane, ale jeden postawiony w dobrym miejscu, a drugi w takim umownym miejscu daleko od szosy, będą różniły się ceną i te złe, gorsze inwestycje, które kiedyś znajdowały chętnych, mogą teraz mieć problem. Zanim powiem, co to oznacza dla kupujących mieszkania na własne potrzeby, to od razu mocno zaznaczę. Nie naganiam do kupowania mieszkań. Nie jest to w żadnym moim interesie, nikt mi za to nie płaci. Ale patrząc się obiektywnie na sytuację, skoro wielu potencjalnych kupujących ubyło z tego rynku, bo ich po prostu nie stać, skoro wiele osób chce w tej chwili wyjść z wcześniej kupionych mieszkań i je sprzedać teraz na rynku wtórnym, skoro niektórzy deweloperzy mają trudność ze znalezieniem nowych nabywców, to ten właśnie okres jest okresem korzystnych zakupów mieszkań. Oczywiście, jeżeli kupujesz na własne potrzeby, to bardzo często życie cię zmusza do tej transakcji i nie czekasz wtedy na sam dołek. Może też się zdarzyć, że na przykład za 2 lata będzie jeszcze niższa cena, bo rynek z jakiegoś powodu będzie jeszcze nadal spadał. Tak, może być, ale już ten okres teraz jest momentem, kiedy pojawia się szersza oferta, kiedy nie ma tylu dyszących konkurentów na plecach, którzy chcą kupić to samo mieszkanie co ty, w których sprzedający już zaczynają być zmęczeni oferowaniem mieszkania, więc rosną możliwości negocjacyjne. Przemyślcie swoje decyzje i zastanówcie się, czy to nie jest dobry okres, aby wyruszyć na łowy nowego mieszkania. Szczególnie dodam, zyskują ci, którzy mają gotówkę. Jeżeli zamieniasz jakieś mieszkanie, czyli na przykład sprzedajesz mniejsze, a chcesz kupić większe, to radzę zachować ostrożność i najpierw znaleźć nabywcę swojego mieszkania, a potem dopiero wiązać się umowami z sprzedającym, bo widziałem osoby, które po prostu bardzo optymistycznie postępują, wpłacają zadatki i potem mają problem z realizacją umowy, bo przecenili możliwości sprzedaży swojego własnego mieszkania. Tak więc działania muszą być ostrożne, ale ten okres jest z pewnością lepszy niż to, co było w okresie wielkiego boomu, na przykład ostatnio sytuacji z bezpiecznym kredytem 2%. A skoro już wspomniałem o tym bezpiecznym kredycie 2% oraz o tym, że wiele prognoz gospodarczych na przyszłość mówi, że nasze perspektywy, nasza gospodarka będzie się poprawiać, sytuacja ludzi będzie się poprawiać, to jeżeli teraz Ciebie stać na mieszkanie, to po co masz czekać, aż wzrośnie Ci konkurencja ze strony innych kupujących? Tym bardziej, że trzeba powiedzieć, że ministerstwo nadal nas straszy
lub nas zapewnia, lub nam oferuje, w zależności od tego, co wy o tym sądzicie, pomysł kredytu dotowanego na zakup mieszkań, bo przecież niby ogłoszono, że mamy teraz triumf budownictwa społecznego, większego budownictwa, ale co się będzie działo, jeżeli faktycznie zostanie uruchomiona druga część, kolejna ustawa, czyli nagle pod koniec roku pojawi się ten tak ciągle zapowiadany i ciągle niezrezygnowany pomysł kredytu na pierwsze mieszkanie dotowanego. Polecam to rozwadze, bo ja nie zauważyłem żadnej informacji, która by powiedziała: nie mamy już takich pomysłów, tego nie zrobimy. Owszem, widziałem zadowolone posty pani Pełczyńskiej, ale co powiedział pan Paszyk? Czy potwierdził, że program kredytu z dopłatami zniknie? Na marginesie zapowiedział również rząd projekt ustawy i pewnie on wejdzie, być może wejdzie w życie, chociaż nigdy nie wiadomo, bo zmniejszenie składki zdrowotnej mimo że zgody rządu nie weszło w życie. Projekt zwiększenia budownictwa społecznego. Zobaczymy, co z nim będzie. W każdym razie budowanie 15 000 mieszkań rocznie, jeżeli do tego w ogóle kiedykolwiek dojdzie w ramach budownictwa społecznego, w porównaniu z skalą budownictwa w Polsce w ogóle, no nie jest jakąś istotną ilością, która może wstrząsnąć rynkiem. Gdyby jednak to budownictwo społeczne rozwijało się jeszcze bardziej, albo gdyby na jakimś rynku nagle zaczęło odgrywać istotną rolę, no to powstaje pytanie, jeżeli będą te osławione, tanie, dostępne mieszkania dla wszystkich, to jak zachowają się ceny mieszkań na tak zwanym wolnym rynku? Przecież teoretycznie rozwój takiego budownictwa społecznego i bardzo niskie czynsze powinien spowodować to, że to po co mi własność i zadłużenie się na tysiące lat, skoro mogę wynajmować za 1000 zł mieszkanie do końca swojego życia. Ale czy tak będzie? Pożyjemy, zobaczymy. Podsumowując zbiorczo całą tę analizę. Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce wskazuje na fazę korekty cenowej i krótkotrwałego ograniczenia aktywności deweloperskiej przy równoczesnym umiarkowanym optymizmie konsumentów co do przyszłości gospodarczej. Dla inwestorów oznacza to potrzebę zwiększonej ostrożności i mądrego wybierania miejsca i też projektów swojej inwestycji. Natomiast dla osób kupujących na własne potrzeby stwarza to okazję do negocjowania cen mieszkań. W średniej perspektywie, takie 6 miesięcy do 2 lat, możemy spodziewać się stabilizacji rynku oraz poprawy warunków finansowych dla kupujących, co stopniowo doprowadzi do normalizacji rynku nieruchomości po okresie obecnej korekty. Ale zawsze jest jakieś ale. To wszystko, co powiedziałem, opiera się na analizie tylko wymienionych przeze mnie czynników. Ja nie wiem, co się stanie na przykład z sytuacją u naszego wschodniego sąsiada. Jak w ogóle będzie rozwijało się całe otoczenie Polski. Czy będzie, czy też nie będzie kontynuowana polityka Zielonego Ładu. Jak będzie wyglądała imigracja do Polski? Czy będziemy mieli nowych mieszkańców, czy też będziemy zgodnie z prognozą demograficzną redukować liczbę osób mieszkających w Polsce? Tego nie poruszyłem w tym programie, no bo po prostu na czymś trzeba się skoncentrować. Przedstawiłem Wam tylko twarde rzeczy występujące w gospodarce i w nastrojach konsumentów dziś. A to, co będzie w przyszłości, co może oczywiście wpłynąć na polski rynek nieruchomości z zewnątrz, spoza tych czynników, no to cóż, to byłyby już
wyjątkowo duże spekulacje. Nie spekulujmy aż tak bardzo. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy na tym rynku, zmiany w prawie, które również wpływają na przykład na ceny na inwestowanie w nieruchomości, subskrybuj ten kanał. Zaglądaj na stronę symen24.pl, gdzie znajdziesz kursy obrotu nieruchomościami, gdzie znajdziesz nasze audycje wzbogacone o dodatkowe dane. Zapraszam do pisania w komentarzach nam propozycji nowych tematów, do pisania oceny Waszych lokalnych rynków nieruchomości, ale koniecznie podawajcie lokalizację, o której piszecie. No i przypominam, że na naszym kanale na Patronite oraz na YouTube możecie nas wspierać, a wspierający zawsze mają dostęp do dodatkowych treści. Cześć, trzymajcie się.